My jesteśmy po pierwszym indonezyjskim live'ie i mamy teraz 40 minut do wyjazdu na wulkan. Zbieramy się, jeszcze trzeba Marice opatrunek zrobić. Tak, będziesz robił, no. Trzeba ubrania w ogóle znaleźć, bo miały być wszystkie do prania. A pranie nie zostało zrobione i teraz trzeba Lepiej wziąć te brudne, bo tam tak wali później jajem, ciężko wyprać te ciuchy. Siara. Dużo i tak rzeczy takich nie mamy długich. Trzeba najgorsze wziąć. Więc zobaczymy. No wezmę kurtkę, ale czy ją wezmę tam na górę, to jeszcze się okaże. Mamy 10 minut do wyjścia. Jadzia jeszcze nam zgłodniała. A przyszedł do nas Ryż dosłownie 5 minut temu, więc Mari sobie jeszcze zje. Opatrunek już zrobiłem na nodze, więc tak. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wszystko i że uda nam się wejść na ten wulkan. To już mam nadzieję. Szykujemy się, bierzemy oczywiście miliony, bo tutaj w milionach wszystko. Takie sprawy. Jadzi saksy jeszcze. No i zaraz spadamy. My się pakujemy do samochodu, jedziemy na wulkan Ijen i później Wam opowiemy, bo jest kilka opcji dojazdu. My wybraliśmy prywatny samochód, ale teraz jedziemy, będziemy mieli jakąś godzinę, półtora, to zależy od warunków na drodze. My już jesteśmy w samochodzie, jedziemy na ten wulkan. Myślę, że może jakaś mała drzemka będzie. Ja to nie. Ja ostatnio przestawiłam się i chodzę o 4:00 spać. No właśnie. Marcin już śpi, a ja gdzieś tam jakieś rzeczy robię po nocach. To ja spróbuję jakąś małą drzemkę. Ja popiluję. Do zobaczenia na parkingu. Nasz kierowca mały wariatuncio jechał z 50 minut tylko. My myśleliśmy, że to będzie zdecydowanie dalej. Ale fajnie, bo się pogoda poprawiła. Już nie pada. Lekko kropiło dzisiaj. No, dobry wybór, bo po drodze też kropiło, więc skuterem no właśnie. Ciężko później się tutaj wdrapywać by było, myślę. Ale zobaczcie, jaki jest tutaj klimat. Więc my już bilety mamy i otwierają dopiero o 2:00 w nocy wejście na ten wulkan, a jest 1:50. Zobaczcie, jaki klimat. Ogniska są, można tutaj posiedzieć, rozgrzać się i to nie tylko jedno jest ognisko. Tutaj jest drugie i tam jest trzecie. Marcin testuje maskę i co, dobra? Akurat przy tym dymie się można sprawdzić, no właśnie. Działa? Pan się tu śmieje. Ten zaliczony. Serio? Serio. Bo ja założyłam i się bałam tym oddychać. W wojsku się latało w podobnie. Za chwilę otwierają wejście na ten wulkan. I tutaj można się napić jeszcze herbaty i kawy na dole, jakby ktoś chciał. Coraz więcej ludzi się zjeżdża, bo wszyscy chcą zdążyć na górę na wschód słońca. Za chwilę druga i otwierają wejście na wulkan, więc my idziemy z naszym kierowcą, który nam pokaże, gdzie jest to wejście i już dalej pójdziemy sobie sami. Nie braliśmy żadnego przewodnika. Idziemy sami. Po prostu będziemy szli za ludźmi. Myślę, że to jest jedna droga tylko, więc nie zgubimy się. Przed wejściem jest toaleta, za którą trzeba zapłacić 3000. I nie płaci się osobie, która tutaj siedzi, tylko takiej puszeczki. No, łazienki w takim stanie. O, tu nawet ktoś majtki zgubił. I powoli wchodzimy. Tutaj są nasze bilety, panowie sprawdzają. Jak do jakiejś atrakcji. Thank you. To idziemy. Sporo ludzi wchodzi. Marii, jak nie dasz rady, to zobacz, są takie wózeczki. O, nieźle. Thank you. Sporo tych wózeczków tutaj zaparkowanych. Wygląda na to, że tutaj sporo też ludzi korzysta z tego, skoro tyle jest. Tak samo jak było na tamtym Bromo wulkanie. Sporo koni było, bo sporo ludzi korzystało z tego. Ale dobrze tutaj, bo widzieliśmy, znaczy ja dzisiaj widziałam kilka filmików, gdzie po prostu ludzie, którzy naprawdę nie mogą wejść o swoich siłach, korzystają z tego i to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby zobaczyć coś. Także nie ma tak jakby dla nich ograniczeń tutaj. Bardzo dobrze rozwiązane. Około 250 zł kosztuje takie wciągnięcie na szczyt. Ale oglądałam filmiki, jaka ciężka to jest dla nich droga, żeby dwoje czasami muszą pchać. Za 50 000, czyli jakieś 12-50 zł, można było wypożyczyć sobie latarkę, czołówkę. No ale my mamy tu takie jedno światełko, drugie. Lampa od niemieckiego. Daje radę. Takie selfiaki dzisiaj na wulkanie. Cyk, cyk, cyk. A droga, zobaczcie, póki co jest dobra. Utwardzona, fajnie się idzie. Mari, stajesz na tą stopę? No nie, nie do końca. Pan idzie za grupą Chińczyków. Gdyby któryś się zmęczył, to może skorzystać z tej opcji. Ja trenuję oddychanie w masce. Na razie jest niepotrzebne. Później będzie potrzebne. To jest prawda, bo wtedy gorzej się wchodzi. Lepiej być przygotowanym.
Tak się to odbywa, jakby ktoś chciał. Jeden ciągnie na sznurku, a drugi pcha tutaj z tyłu. No i za 250 zł można wjechać na sam szczyt. 2 osoby sobie wzięły to. Jest jedna i jest druga. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, a oni tutaj Lamborghini, Ferrari, cały czas idą z tymi wózeczkami, bo co chwilę ktoś odpada, co chwilę ktoś pyta jaka cena. I przeważnie Chińczyki, o tam, za tym panem tu wciągają. Patrzcie, jak ciężko. Bo tak wydaje się, że to nie jest stromo, ale Pewnie. jest bardzo stromo. Zobaczcie. 2 osoby muszą to robić. Ciężka sprawa pod taką górę, teraz się zrobiło stromo. Przyszliśmy kawałek drogi, tu jest jakiś kiosk, coś jak kiosk ruchu. Można coś sobie kupić, słodkości, coś do picia, ale my ruszamy dalej. Nie tak łatwo mają panowie. Po 40 minutach robi się coraz stromiej, coraz więcej ludzi odpada. Weszliśmy już wyżej, teraz tę mgłę widać. Fajnie światło teraz się odbija. Jak Jadzia? Dobrze. Dajesz radę z nogą? No, nie jest najgorzej. O, super, mój opatrunek działa. Bardzo dobrze to zrobiłeś. Nieźle, naprawdę, tak mogę w miarę wstać. Zresztą teraz i tak prawie tylko przedniej stopy tak się używa. Gorzej może być przy schodzeniu. Zobaczymy. Zniosę cię. Okej. 50 minut minęło od wejścia. Po drodze mamy jakiś taki kamp, powiedzmy. Można kupić sobie jakieś picie. Ludzie już się porozbierali, bo się tak ciepło zrobiło. Może nie ciepło, ale ludzie się rozgrzali. Jesteśmy na 2214 metrów, ale idziemy jeszcze wyżej. My już jesteśmy trochę wyżej, ale zobaczcie, widać jak ludzie idą z latarkami. Takie małe kropki. Dziś po godzinie drogi będziecie mieli taki płaski odcinek i podsłuchaliśmy, jak tutaj przewodnik mówił do kogoś, że będzie tak już do końca. Dość płasko. Więc tylko godzinka jest takiej wspinaczki. Jesteśmy już na szczycie, teraz idziemy jeszcze kawałek dalej, będziemy powoli schodzić w dół. Tutaj już stoi pan, który z dołu wyciągał siarę. Tu ma w workach zapakowane. Marii tak zasuwała z tą stopą, że my teraz prowadzimy całą grupę. Nikogo nie ma przed nami. A nie, tam na dole już są ludzie. Teraz taką drogą trzeba zejść w dół. 800 metrów musimy teraz iść w dół. Teraz najbardziej wymagający odcinek. Trzeba iść po takich skałach, kamieniach. Zobaczcie, tam ludzi widać na dole już. Jaki teren surowy już na dole. Nic tutaj nie rośnie. Jak na Marsie gdzieś. Na Marsie. W dzień będzie widać, jak będziemy wchodzić z powrotem po wschodzie słońca. Teraz patrzymy do góry i widać, jak ludzie schodzą w dół. Te drogi naprawdę niebezpieczne. Wszystko w takich kamieniach. Tutaj jak deszcz pada, to wszystko płynie. Teraz chyba jeden z gorszych odcinków tej trasy. Trochę śliskie te kamienie. Ale to wszystko wygląda. Dla mnie to jakbyśmy, nie wiem, jakbym w śnie teraz była w ogóle. Że my to robimy. Tam ile osób schodzi. Co za klimat. Dogoniliśmy jakąś grupkę. I idziemy za nimi, bo tak to Ciężko tu trafić. naprawdę. Chwilę gdzieś tam zostaliśmy sami. To już ciężko było trafić, w którędy mamy iść. Nie no, świetnie. Właśnie przywaliło porobywu. Tu sprzedają nawet jakieś wyroby z siarki. Zobaczcie, jak widać niebieski ogień. O, masakra. Po to schodziliśmy tutaj o tej godzinie. No i to wygląda. O wow, zobaczcie. Ale gorąco. Tutaj jest wycieka. Zobaczcie. I to woda, będzie wielka. Widziałaś? Ściskała to tu. Coś niesamowitego. Wow. Chyba nie popiskałe. Wow. Do tych beczek ścieka siara i wycieka aż tutaj i oni to rozłupują i wtedy ją wnoszą na górę. I tych beczek tutaj jest, a po tej długości kilka.
Oj. Teraz tak zadymiło, że nic nie widać. Oczy palą. Marcin ma właśnie coś problem z maską. Więc dobrze ją sprawdzić wcześniej, na przykład przy tym ognisku, niby Marcin swoją sprawdzał. Ja nie sprawdziłam, więc być może... Ja to sprawdzałem co ty masz. Aha, być może no właśnie. Sprawdzał to, co ja mam. Wow, w jakim tempie to się powiększa. Zobaczcie, jak wcześniej siedzieliśmy tutaj, przyszliśmy prawie jako pierwsi, to był mało. Ojej, znowu jak to dymiło. Zobaczcie, ile ludzi tam jeszcze schodzi. My byliśmy szczęściarzami w sumie, bo zobaczcie, jak teraz tam dymi. Nie da się po prostu ustać, bo nawet prawie nic nie widać. W tą stronę wieje wiatr teraz. Także super, bo przy tym jak staliśmy, no właśnie, to ciężko się oddycha. Ja już powiedziałam, że tam nie wracam, No, a to coraz bardziej w tę stronę dymi. maski za wiele nie dają. A widzieliście, jak rzucałem kamienie? One się rozpuszczały. Dobra, no. A teraz jak to wypływało już stamtąd, to ten piasek się robił takie jak błoto, po prostu rozpuszczało to. Jak lawa, ale nie wiem co to jest. O, Marcin stoi dosłownie 3 metry ode mnie, nawet nie, 2 metry ode mnie. Zobaczcie, i go nie widać prawie. O, minęła chmura. O, jak pięknie za tobą widać. Teraz to niebieskie. Przed chwilą było widać. No. Tak, tak. Pięknie. Ale widok. Po tej stronie nam się jezioro odkrywa. Zaraz będzie widać łaski. Akcja ratunkowa, zmiana opatrunku zakończona sukcesem. Ładnie się przykleiło, bo poprzedni plaster no niestety szedł, ale co się dziwić, na stopie no, wszystko zejdzie. Dziękuję bardzo lekarzu z medyków. Chwila minęła i zrobiło nam się jasno. I tutaj z tej strony widać już jezioro Siary. Chcemy wystartować dronem, ale zobaczcie, ta siara teraz zakryła całe jezioro, no. A był moment, że było tak pięknie, tak czysto. No a teraz od już dobrych 10 minut coś takiego. No nic, ale startujemy, zobaczymy co będzie. Może będzie z góry, będzie może inaczej widać. Jest, siarka uciekła, widać jezioro. Teraz dobrze widać, jak to jest zrobione. Zobaczcie, tutaj jest taki komin gliniany zrobiony, żeby ta siara ściekała. I ona tutaj ścieka. Zobaczcie. Tak to wygląda. Można podejść, póki nas nie zadymiło tutaj. I ona leci w tą beczkę. To, co wam pokazywałem, oni to później rozłupują i wnoszą na górę. Ale tu jest klimat. Pamiętacie to? Z rana? Niebieski ogień? Już nie ma nic.
Jadzia to jest taka szczęściara. Dzisiaj znalazła już drugi raz pieniądze. 5 koła znalazła. Teraz 5, a wcześniej 500. Złoty 25. No. Za to już pomału. mogę 2 batony kupić. No właśnie. Orzeszki dla mnie. Orzeszki, no. Po prostu warte. Zadymiło nas, a my maski schowaliśmy. Okej. Dzisiaj będziemy się kurować po tym. Mam oczy całe czerwone od tego dymu. I gardło boli, trzeba by było to czymś przepukać. Ale co my jeszcze mamy? Naleweczki od A, naleweczku. O, będzie idealne na takie gardło. Oj, no, Patrz, drapie. naprawdę. Jeszcze ostatnie spojrzenia z dołu krateru i my powoli się zbieramy. Wchodzimy na górę. Byliśmy tutaj 2 godziny. Fajne miejsce, polecamy. Jest Czas. dopiero 5:48. Mamy już tyle na nogach. Czas wracać. Idziemy na górę. Jeszcze z góry coś tam polatamy. Jakbyście tutaj byli i chcieli sobie zabrać jakąś suwenirkę, to można coś takiego kupić. Pewnie wylewają w formę tą siarę i ona zastyga. I wtedy wychodzą takie cuda. Zobaczcie, w takim miejscu i tyle plastiku, tyle butelek, co leży tutaj powywalanych po trasie. Wszędzie. Tak to źle wygląda. Nie chcę nikogo oceniać, aczkolwiek to zrobię. To Chińczycy. To są takie wieśniaki, w złym słowa tego znaczeniu. My już wracamy powoli na górę i zobaczcie, oni w takich koszach wynoszą tą siarę. No ja podejrzewam, że to ma ze 40 albo 50 kilo. Nie? Nie, to było lekkie. No to już nie. To już Waży, nie. tak. Tak wygląda jezioro, jak już wchodzimy na górę. Inne kolory. Pięknie. Tam za Mariką znowu są kosze, ktoś zostawił i poszedł sobie. Odpoczynek pewnie jakiś. Zobaczcie na te skały tutaj. Jak kanion. I co najlepsze, że te skały są tak już podłamywane i one cały czas spadają zapewne. Bo zobaczcie. Aż tutaj. W nocy nie było tego widać. Taką trasę musimy pokonać na górę. Nie tylko z koszami chodzą. Widzieliśmy wcześniej, kruszą tą siarkę na taką mniejsze części. Ładują worki i z tymi workami na plecach do góry. W tamtym miejscu wydobywają tą siarkę. Tam już kolejny kosz przygotowany do wniesienia na górę. O, ale trafiliśmy. Akurat pan będzie go niósł. Ale delikatnie go podniósł. No i powiem wam, wejść z tym koszem po tych kamieniach na samą górę. Miejscowe mnie podrywają. To nie wiedzą, że ze mną jesteś? Niektórym to nie przeszkadza, Maryka. Teraz stąd widać piękne to jezioro. Kolorów teraz widać. Tak. Zobaczcie, jaka to ciężka praca. Małymi krokami. Jest. Wow. Jesteśmy coraz wyżej, do szczytu jeszcze kawałek, ale te widoki są coraz lepsze. Ładnie teraz zakopciło. Zobaczcie, tu pan zostawił siarkę. I tutaj mieszka sobie, teraz opowiada nam. Pan ma tutaj, O, bro. Złamane? no nie złamane, ale zobacz. Ma takie odciski tutaj. Ojej. Tutaj. Oj, widać, no. Widać ma O, wow. Broken. broken, zobacz. O, tego Ojej. kija, jak oni po 60-70 kg noszą. Ojej. Oddałam panu moje 500 znalezione, znaczy 5000. Wow. Marcin. Piękne widoki, ale praca, kurczę, chyba jedna z cięższych. Ale bardzo miły pan zaproponował nam wodę, zaproponował nam ciastka. Te śpią. We dwójkę tutaj na spółę. Tak? Wow. No guta. No good. Pan ma też 2 dzieci. Ciekawe kiedy ich widzi, bo pracuje 7 dni w tygodniu. Ojej. Ciężka praca. Yeah, very hard job. Małe sprostowanie. Pan jednak pracuje 2 dni tutaj. Upsa. Idzie później na 1 dzień do domu. No i później przychodzi tutaj znowu na 2 dni. A taki trochę stary podrywacz, bo Marcin wyszedł, to dał mi buziaka. Później Marcin zrobił zdjęcie, wyszedł z domku i znowu on podaje mnie buziaka w polika. Dobrze, że się nie odwróciłam do niego, bo by w co innego dostała.
Małymi krokami dochodzimy powoli do szczytu. Tutaj taka fajna droga jest zrobiona z kamieni. W nocy tego nie było widać. No i jeszcze jedno spojrzenie na ten widok. Pięknie jest. Ludzie zatrzymują się tak jak my i co chwilę sobie robią zdjęcia. Jesteśmy już prawie na szczycie. To jeszcze jeden widok z góry. Tutaj jaki krajobraz. Jesteśmy już na górze i tutaj mają takie przygotowane wózeczki. Oni to wnoszą te wory i później to zwożą na dół. Ale numer tak zadymiło, że dron nam sam ląduje, bo wyczuwa, że coś go od dołu pcha. No. Wiatr mu na tyle nie przeszkadzał jak ta siarka teraz. Cały czas wyskakuje, że ma już czujnik pod spodem aktywny, że coś go zaraz dotknie. No, ładnie teraz. Nie, nawet tego jeziora już nie widać. O. No. Spadamy na dół, nie ma to co już robić. No thank you. Chłopaki nas tu namawiają na taksówkę, 400 000 chcieli, ale zeszli już nawet do... I zeszli nawet do 200 000, czyli 500 zł. A czy 500 zł? 50 zł, co ja gadam. Ale są różne te taksówki, to jest na przykład Lamborghini. Są i Lamborghini, tak. Są i Porsche, są takie z muzyczką. No zobaczcie, tu też taka konstrukcja. Hamulce mają, o, to jest taka dla księżniczek taksi. I byliśmy zdziwieni, ile ludzi z tego korzysta. Oczywiście Chińczyki. Krajobraz jak z Władcy Pierścieni. Tutaj jest kolejny wulkan. Z tej strony jest zielono, z tamtej gdzie siara nic nie rośnie. Pusto. Pusto. No nie dziwię się, jak się nie da oddychać, to jak rośliny mają przetrwać. Ale to jest naprawdę tak coś spektakularnego, że tu te drzewa są tak żywe, one wyglądają jakby były sztuczne, jakby one były w ogóle namalowane. No I z właśnie. drugiej strony nic nie ma i że ta góra, na przykład, która jest za nami teraz, że ona to wszystko hamuje, że ona to zabiera tak jakby. Ale ile jesteśmy nad chmurami? No. Macie kilka opcji, żeby wejść na ten wulkan. My wybraliśmy taksówkarza, z którym jechaliśmy do szpitala, zapytaliśmy go o cenę. Uważaj, Marii. Zapytaliśmy go o cenę i cena wyszła taka sama, jakbyśmy kupili tą samą wycieczkę, ten sam wjazd na wulkan z całą grupą, czy powiedzmy jakieś bus, 8-9 osób, więc to było naprawdę dobra decyzja. Jest jeszcze opcja private. My daliśmy po 400 za osobę, tysięcy. Powiem wam tak, zapamiętajcie sobie, 100 000 to jest 25 zł. My daliśmy po 400 na osobę, czyli wyszło około 100 za osobę. Ale jak chcieliśmy private za prywatny tour zabukować z biura podróży, to chcieli 1 200 000 za osobę. To bardzo duża przebitka. Więc my tutaj szliśmy bez nikogo, bez żadnego pana, który nas tutaj wprowadzał, przewodnika. Dużo ludzi go brało. Więc to też na tym zaoszczędziliśmy. Jest jeszcze jedna opcja, że bierzecie skuter za 100 000 w mieście, czyli 25 zł. Na paliwo wydacie, nie wiem ile spali to, 2-3 litry. I kupicie bilet za 100 000 rupii, czyli wyjdzie was 200, czyli o połowę mniej niż my daliśmy. Ale też droga jest bardzo kręta. No wiadomo, jest to możliwe do zrobienia. Ale jak nie pada, tak. No właśnie, a tutaj nam wczoraj wieczorem padało. Dzisiaj rano zresztą też. Tak. Znaczy rano, w sumie wyszliśmy o 12. Po drodze nam padało jak jechaliśmy, także dobra decyzja była z tą taksówką. Taniej nas wyszło niż z jakąś agencją, a mieliśmy prywatną przejażdżkę. I pamiętajcie jeszcze, że od poniedziałku do piątku bilety kosztują 100 000, a w weekend 150. Jest taka różnica, 50% drożej. Jakbyście chcieli, to możemy wam podać namiar WhatsAppa do tego pana, z którym jechaliście. Ale w sumie jakbyście jakiegoś tam Ubera złapali, bo byście dokądś jechali, no to Tak. myślę, że też za podobne pieniądze by pojechał. My akurat do szpitala jechaliśmy, a wy może będziecie jechali do restauracji. A tutaj Ubera nie ma, jest Grab, bardzo tanie. My jechaliśmy ostatnio 8 minut przez miasto, czy więcej nawet, i zapłaciliśmy 3 zł. Więc naprawdę tanioszka. Tak sobie idziemy i Marika mówi, że to wygląda jak pola herbaty. No i rzeczywiście tak jest. Oho, gardło. Było chętnych na wjeżdżanie wózkami, są i chętni na zjeżdżanie. Cześć koleżanko. Where you from? Oh, nice to meet you. You from? Polandia.
Hello! Hello! Będziemy na TikToku. Chiński TikTok. You are vlogger? YouTube. Yes. O, YouTuber. Yes. Okay. Bye! Tutaj jest taki odcinek bardziej stromy. Jedzie, uważaj na stopę. I tutaj ci wszyscy, którzy jechali na tych wózeczkach, musieli zejść. No bo jednak tu się nie da tego pchać. I dopiero tam niżej będą mogli wsiąść z powrotem. Dotarliśmy na ten pierwszy stop, na którym byliśmy tutaj 40 minut po starcie. Bye bye. Mamy nowe koleżanki z Chin, które studiują w Malezji. Sprzedają tutaj jakieś smakołyki, ryż smażony z czymś tam. Tu jakieś liście w jajku, w cieście. Tutaj jakieś tosty albo tofu. What is this? Tofu? Tempeh. No niech będzie. Tu jakieś banany. Tofu. No właśnie, jakbyście byli głodni po spinaczce, to można sobie tutaj coś przekąsić. Kawka jest, woda jest, toaleta za 5 tysiaków też. Czyli złoty 25. Zobaczcie, jaki to wysiłek tu pod górkę. Pan teraz sam wpycha ten wózek i to pusty. No mega praca. Koleżanko. No właśnie. Ale teraz już ludzie schodzą, więc jest im łatwiej. Tutaj nawet już za stówkę. Czym niżej, tym te ceny spadają. No, Russia speak like Polish. No właśnie. Pierwszy pan nas zaczepił, że my ruskie. Zobaczcie, kto jest stromo. No właśnie, ty się, chłopie, tu skup lepiej. No ale by było. Dobrze, że cię trzymałam. No właśnie, to już by była gleba. Ja cię. Ale cię widziałam. Tak jak ja właśnie. Ciekawe, co ja bym rozwalił. Bo ci się nogi rozwijały jak żaba, tylko że ja to robiłam na piruetę, nie wiem. No, ale tak. Jak wchodziliśmy, to naprawdę nie wydawało się tak stromo, a teraz jest to no mega stromo. Tu panowie muszą na maksa hamować, żeby nie zlecieć z dziewczynami. Marcin pożyczył tasaka od tego pana. O ja cię. Taką gałąź? Ale naostrzony. O, to ode mnie z daleka z tym. Dobry sprzęt. Dobra, weź sobie tutaj, nie żartuj. Po 20 minutach od ostatniego takiego punktu, gdzie można coś kupić, doszliśmy na ten ostatni, na który wchodziliśmy 20 minut, więc podejrzewam, że 15 minut i będziemy już w samochodzie. Już nogi bolą. Nie ma co się poddawać, idziemy. Nie jest łatwo, powiem wam, zejść. Tak. Zresztą nie nowość dla nas, bo to samo już było na innych wulkanach i łatwiej wejść na górę niż później zejść. Zobaczcie to, pan teraz na wózeczku z kimś zjeżdża i na gumowcach, teraz będzie ciężko zobaczyć, muszę zbiegać na gumowcach, ma założone łańcuchy. Gruby łańcuch, żeby się nie ślizgać. Może teraz będzie widać. Po godzinie jesteśmy już na dole, więc zdecydowanie szybciej niż wejście. Ale tutaj jest, zobaczcie, parking taksówek. Ile tu jest tych rzeczy? Tych wózeczków padnie. No właśnie, jeszcze niektórzy na górę jadą. Tutaj jest brama wejścia i można też sobie coś kupić. Jak wracacie, jakieś banany, więc z głodu nie umrzecie. Tutaj też jakieś dania są, coś na ciepło. Pani w garkach ma. A my już idziemy w tamtą stronę do naszego samochodu. O, jeszcze tutaj widać kemping, ktoś się rozbija namiotami. Przy wyjściu jest jeszcze taka grafika. To wygląda trochę jak plakat, ale zobaczcie, to jest tak zrobione, że to jest 3D. Te jezioro tutaj widać, tutaj są takie górki, takie jak są tam u góry. No a dalej jest już obraz. No ładnie to wygląda. Tutaj zorganizowany jest kemping, są i prysznice, są tutaj jakieś restauracje, można coś zjeść, więc jak macie namiot albo jeździcie jakimś vanem, można tutaj się zatrzymać. Tutaj nawet jest sporo skuterów, także No właśnie, ludzie z namiotami, cyk, cyk. właśnie się rozkładają i gdzieś tam jedzonko robią. To my też jedziemy coś zjeść. Jesteśmy już na parkingu, z którego ruszaliśmy. Musimy teraz oddać maski, znaleźć naszego kierowcę i wracamy do nas na hotel. Zajęło nam to 6 godzin 10 minut od wyjścia z tego parkingu. Po 6 godzinach ognisko jeszcze się tli. Tutaj siedzieliśmy przed naszym wyruszeniem. Znaleźliśmy naszego kierowcę, oddaliśmy już maski i powiem wam, schodzi to zmęczenie. Chwila przerwy było, dosłownie kilka minut i Oj, myślę, że wytoczymy się z tego samochodu po godzinie. zaśniemy w środku.
Jesteśmy już pod naszym hotelem. Lekko ponad 9 godzin nas wyszła cała ta wyprawa. Zaplanowaliśmy, że będziemy trochę dłużej wchodzić na ten wulkan. Przez Mariki stopę, bo sobie rozwaliła stopę wczoraj, więc chcieliśmy powoli, z przerwami. Co się okazało, że i tak o 2:00 otwierają ten wulkan, więc nie da się wcześniej wejść na ten wulkan. Więc jak będziecie wyjeżdżać z tego miasta, tutaj stąd, to wystarczy, jak pojedziecie o godzinie 1:00. Nie ma co się śpieszyć, tak jak my o 12:00 pojechaliśmy, więc to było za wcześnie. Zdecydowanie. I naprawdę polecamy tą opcję, którą my mieliśmy z samochodem, bo jakoś nie wyobrażam sobie teraz siebie, żebym wracał tam z góry skuterem. Jestem już teraz 24 godziny, jak nie spałem. Chyba że to sobie ogarniecie jakoś wcześniej, ale jak dla mnie to jest super opcja, bo zapłacicie takie same pieniądze, jakbyście jechali z zorganizowaną grupą, więc szukajcie taksówkarza. To jest taka moja rekomendacja dla Was. Naprawdę komfort, przyjemność i wracacie kiedy chcecie. A my trochę się wycwaniliśmy i zamówiliśmy sobie jeszcze w trakcie jazdy do hotelu jedzenie i kolega przywiózł nam już nasze pudełeczka. Ja już mam nasze pudełka, idę teraz do pokoju i muszę się rozebrać natychmiast, bo jest tak gorąco. Różnica temperatur między tam a tutaj jest ogromna. Ale oczy mnie szczypią. Muszę się wykąpać i idę spać. Najlepsze jest to, że my jeszcze zaplanowaliśmy wyjazd na Bali dzisiaj, ale zrezygnowaliśmy z tego, bo to nie był dobry pomysł, bo teraz musielibyśmy spakować nasze plecaki i jechać już na prom. Czyli mamy kawałek na prom, ponad pół godziny, później promem jeszcze ponad pół godziny i później jeszcze po tamtej stronie Bali, gdzie prom by nas zostawił, jeszcze 4 godziny autobusem, więc nie dalibyśmy rady. Zrezygnowaliśmy z tego, Marika zabukowała jeszcze jedną nockę tutaj. Idziemy zaraz spać. Mam jedzenie. Super. Jestem wypompowany jak nigdy. Nie pamiętam, kiedy byłem taki wypompowany. Zobaczcie na moje oczy. 24 godziny bez stopu. No 24 to robi robotę. Robi swoje. O, Jemy, prysznic i do spania. dokładnie. Trzymaj, Marii. Proszę bardzo. My już z Jadzią czyści, może nie do końca pachnący, bo walimy nadal siarą, jajem takim z bukiem. Ale zajadamy sobie już naszą kolację, chciałem powiedzieć śniadanie w sumie i idziemy spać. Mamy takiego kurczaka teriyaki z jajkiem, trochę tofu, pomidor, ogórek. Ja mam to samo.